Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Filmie, którego końca sam się boję. Ponieważ dzisiaj będę sprawdzał kondycję mojego silnika, czyli krótko mówiąc kompresję. I tu w tym momencie ktoś by mógł się zapytać, po co w ogóle chcę to sprawdzać. Kompresję w zasadzie sprawdza się po to, żeby określić, czy istnieje ryzyko wywalonej uszczelki pod głowicą. I w sumie trochę tutaj podejrzenie co do tego mam. Dlatego chcę też między innymi to robić. Ale główne dwa powody, które podpowiadają mi, że coś może być nie tak, to jest ten pierwszy i ten drugi. Co do pierwszego, no to jeśli widzieliście ten filmik z przyspieszenia od 0 do setki tego auta, no to wiecie, że jest ono dalekie od danych seryjnych, a jeszcze dalsze od zadowalającego. Drugi powód, i to w sumie istotniejszy, który się wiąże właśnie z filmikiem kryjący się pod tym linkiem, jest to awaria chłodnicy, którą miałem jakiś czas temu, gdzie wywaliło mi cały płyn, co spowodowało przegrzaniem się silnika. Oczywiście przegrzanie silnika może mieć jakieś następstwa, którymi między innymi może być właśnie uszczelka pod głowicą. Dlatego chciałbym się przekonać, że nic takiego się nie zadziało i dlatego chciałbym tą kompresję zmierzyć. A przy okazji, że będę robił to dla siebie, pokażę Wam dokładnie, co trzeba zrobić, żeby taką kompresję zmierzyć. Więc Wy zostawcie suba po więcej kontentu z Lexusem w roli głównej, a ja biorę się do roboty. I tak, żeby móc w ogóle sprawdzić kompresję, trzeba mieć dostęp do komory spalania, a żeby to zrobić, trzeba odkręcić, w skrócie mówiąc, 3 rzeczy. Czyli te plastiki, później cewki i na końcu świecę. I oprócz tego trzeba mieć oczywiście jeszcze przyrząd, dzięki któremu tą kompresję można sprawdzić. Dlatego ja umówiłem się z moim znajomym w pewnym miejscu, gdzie będziemy to robić. Dlatego ja teraz się wybieram właśnie w to miejsce i tam będziemy wszystko rozbierać i po kolei sprawdzać. Dobra, pora zrelacjonować postęp. Żeby mi nie przeszkadzało nic, ściągłem ten cały chwytak powietrza, jak i całą komorę filtra powietrza, nazwijmy. I przy okazji pościągałem już kostki od cewek, żeby później po odkręceniu mieć łatwiej po prostu wyciągnąć te cewki, a nie musieć się siłować wtedy z kostką, która się będzie obracać razem z cewką. Tak więc teraz odkręcę po prostu śrubki, które są tutaj na cewkach. Silnik jest jeszcze trochę gorący, tak więc nie chcę się za bardzo poparzyć. Chciałbym jeszcze troszkę poczekać, żeby troszkę ostygnął. I będziemy wyciągać świecę. Przede wszystkim podstawowa rzecz. Muszę najpierw sprawdzić, czy da się tutaj tą kompresję sprawdzić. No i widzę, że jest tak na styka akurat. Wychodzi na to, że powinno to urządzenie dać sobie radę i powinno podejść. Wiadomo, kompresji sprawdzić się nie da samemu, trzeba to zrobić dwie osoby. Jedna osoba musi trzymać przyrząd, a druga musi kręcić silnikiem, żeby można było, że tak powiem, nabić kompresję i wtedy dopiero odczytywać wszystkie wyniki. Dobra, tak więc jak mam tutaj pewność, że da się to zmierzyć, wyciągam wszystkie cewki i później najgorszy temat, czyli świece. Cewki są z grubsza ponumerowane, jednak ja mimo wszystko położę je dokładnie w takim miejscu, w jakim powinny być, żeby wróciły na swoje miejsce. I teraz tak, nie odkręcałem tutaj tej śrubki, bo stwierdziłem, że nie ma takiej potrzeby. Jednak zastanawiam się teraz, czy mi się uda wyjąć cewkę. No coś czuję, że chyba nie. Chyba jednak muszę tą śrubkę odkręcić. Na kamerze zapewne nie widać tego, jednak jak tutaj dojdziecie, to na pewno zobaczycie tą śrubkę, która tu jest. Nie jest aż tak mega schowana. Chciałbym powiedzieć, że poluzowanie wystarczy, jednak nie wystarczy. Teraz możemy odsunąć kabel i wyciągnąć swobodnie cewkę. Gotowe. I teraz jeden z najnieprzyjemniejszych tematów, gdzie może faktycznie coś pójść nie tak, jest to wyciąganie świec, a przede wszystkim odkręcanie ich. Mam nadzieję, że uda się odkręcić je bezproblemowo i nie będzie żadnych dodatkowych kosztów. No, wykwintnie dokręcona to ona nie jest, także chyba się poluzowała. O, ta też jest luźna. Także tu w tym momencie dla kogoś, kto kiedyś mi pisał w komentarzu, że dowaliłem śrubę na oko za mocno, jest w tym momencie dowód na to, że robiłem to z tak mocnym wyczuciem, a raczej nawet zbyt słabym, że w tym momencie te świece są za słabo dokręcone. Kolejna świeca, która
powinna być mocno dokręcona, a nie jest. Jak widzicie, odkręcam ręką, takim krótkim kluczem, bez żadnego wysiłku. Także te świece są za luźno dokręcone. No tak, już wszystko jest porozbierane, pora przejść do sprawdzenia kompresji. Kompresja sprawdzona, pora to wszystko poskładać z powrotem, oczywiście w odwrotnej kolejności, czyli najpierw świece, później cewki i na końcu plastiki, a później przejdę do podsumowania. No tak, już wszystko jest poskładane, pora w tym momencie już przejść do podsumowania. I tutaj jeszcze taka drobna uwaga, w przypadku jak będziecie robić to u siebie sami, do sprawdzenia tej kompresji niezbędne jest zdjęcie oczywiście obudowy filtra powietrza, a przy tym oczywiście musicie odłączyć czujnik powietrza, tak więc on później wyrzuci Wam check engine, także po złożeniu tego wszystkiego z powrotem będziecie musieli ten błąd usunąć. Jest to niestety nieuniknione, ponieważ żeby nabić kompresję musicie kręcić silnikiem na zapłonie, przez co ten błąd na pewno wyskoczy. I tak jak widzicie, na pierwszym cylindrze było 12,2 bara 180 PSI, na drugim tak samo, na trzecim było 13,6 bara, czyli 198 PSI, na czwartym było 12,7 bara 185 PSI, na piątym 13,3 bara 194 PSI i na szóstym 13,3 bara 194 PSI. I teraz tak, czy te wyniki są dobre? Zbierając to wszystko w całość, można stwierdzić, że jednak kompresja w tym silniku jest dobra, co świadczyć może o tym, że jednak z tym silnikiem nie jest aż tak źle. Jednak pomiędzy poszczególnymi cylindrami różnica jest dość spora, dlatego chyba muszę rozważyć zastosowanie półkanki i zobaczyć, co wtedy się będzie działo, czy te ciśnienia się wyrównają. A że akurat w najbliższym czasie wypada mi zmiana oleju, no to sądzę, że jest to akurat idealna okazja, żeby taki zabieg przeprowadzić. Nie wiem tylko, czy później będzie mi się chciało ponownie rozbierać to wszystko, żeby sprawdzić, czy faktycznie półkanka przyniosła jakiś efekt i czy te ciśnienia się wyrównały, ale to już czas pokaże. Najważniejsze jest to, że jest szansa, że ten silnik jeszcze trochę pożyje
i będę mógł tworzyć dalej content dla Was z tym Lexem. Tak więc nie zapomnijcie zostawić suba oraz lajka i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć!